Taki efekt udało mi się osiągnąć, wykorzystując zaprawę klejąco-zbrojącą do steropianu i farby, które zamówiłem w Castoramie. To wszystko jest bardzo proste i naprawdę wychodzi dużo taniej niż oryginalna płytka cegiełka ścienna. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak takie coś można zrobić, zapraszam na ten film. Na razie Wam pokażę, jak powstał ten odcinek tutaj, a w najbliższym czasie zabieram się za zrobienie całego warsztatu i też będziesz mógł zobaczyć. Vigo Service TV, dzień dobry Państwu, witam Państwa z mojego warsztatu, witam Państwa przy porannej kawce i właściwie zapraszam od razu na film, którego tematem będzie, myślę, że to Was zainteresuje, jak zrobić taką imitację cegiełki, takiej naturalnej cegiełki na ścianie. I oczywiście pytanie Państwa albo uwagi ze strony Państwa, które się pojawią, mogą być mniej więcej takie. Po co robić, po co kombinować? Można jechać do marketu budowlanego, chociażby do marketu budowlanego i kupić gotowe płytki i poprzyklejać. Można, oczywiście, że można, ale ja tak nie lubię. Ja chciałbym takie cegły wykonać w własnym zakresie, z jakiejś zaprawy i mieć satysfakcję, że udało mi się tym wizualnym efektem zbliżyć do naturalnej cegły, a naturalną cegłę macie tutaj. To jest mój kominek akumulacyjny. Ta część, którą dotykam, to jest komin akumulacyjny. Jak to powstawało, możecie zobaczyć na moim kanale Vigo Service TV. Tam jest od podstaw, jak ten kominek powstawał. Ale dzisiaj o cegle. Zgadzam się z Państwem, można jechać do marketu, można kupić cegiełkę, przykleić, ale ja dzisiaj będę robił próbę generalną, bo to są moje pierwsze próby. Uważam, że jeszcze niewystarczający efekt osiągnąłem, ale i tak nie jest nieźle. Na stole leży płyta kartonowo-gipsowa, zaraz Państwu pokażę, i będziemy robić taką próbę generalną. I z czego będziemy robić tą cegłę, tą imitację cegły? Ja proponuję Państwu, żeby to zrobić z zaprawy klejąco-zbrojącej do steropianu, do siatki, do zatapiania siatki. Ja postanowiłem, że użyję coś takiego, ale jeżeli Państwo macie inne doświadczenia i Wasze doświadczenia mówią Wam, że lepszy jest na przykład golban, czy lepszy jest na przykład gips pomieszany z czymś, to proszę napiszcie w komentarzach, bo może osoby oglądające ten film i zainteresowane, żeby coś takiego zrobić, może Waszymi wskazówkami się zasugerują i te Wasze informacje będą pomocne. Dlatego proszę o komentarze. Ja użyję tą zaprawę, na stole mamy płytę i robimy dzisiaj próbę generalną właśnie z tej zaprawy. I jeszcze taka jedna informacja. Cegiełka będzie zrobiona w całym moim warsztacie, ale żeby nie było monotonnie, to co jakiś odcinek będzie wkomponowana taka deska, malowana, stylizowana też na stare drewno. Chcę, żeby takie akcenty drewniane przeplatały się z cegiełką. Może to wyjdzie bardzo fajny efekt. Myślę, że zainteresuje Państwa tym tematem. Jeżeli ktoś z Was też coś takiego już zrobił, to bardzo proszę o informację, zapraszam na film. No i właściwie bierzemy się do roboty, łyk kawy, zaczynamy. Dodam tylko, że nie reklamuję tej zaprawy, może być każda inna. Każda inna. Ja akurat kupiłem w markecie budowlany tą i tą będę wykorzystywał, ale nie upieram się przy konkretnej firmie, możecie spróbować każdą inną.
No to pierwsza warstwa położona. Teraz poczekamy z 2-3 godzinki. Na tej płycie powinno bardzo szybko wysychać i położymy drugą warstwę. No i potem wycinanie płytek, cegiełek raczej. Zobaczymy, jak to wyjdzie. I teraz tak, robimy taką nierówną powierzchnię. Widzicie, dociskam delikatnie powierzchnię masy, robią się takie nierówności, które za chwilę, jak to przeschnie, będziemy delikatnie wygładzać. Chcę tymi nierównościami nawiązać do struktury większości cegieł, które nigdy praktycznie nie są idealne. Chodzi mi oczywiście o taką starą cegłę i to będzie dla nas właśnie efekt pożądany. Potem oczywiście będziemy nacinać kolejne cegiełki i będzie nam każda cegła wychodziła troszeczkę inaczej. Zaprawa klejąca do steropianu, klejąco-zbrojąca, ona ma taką elastyczną strukturę i jest taka, można powiedzieć, ciągnąca się. W związku z tym ja uważam, że idealnie nadaje się właśnie do robienia takich kombinacji, takich efektów wizualnych. Dobrze, drodzy Państwo, zaprawa troszkę się podsuszyła, jest przeschła, ale minimalnie, jest cały czas mokra, ale już na tyle zgęstniała, że możemy ją delikatnie wygładzić. Tutaj widzicie 3 próbki kolorów, które będziemy wykorzystywać później, ale o tym naprawdę powiem, jak już dojdziemy do tego momentu. No i teraz co? Teraz woda, w wiadrze woda. Myjemy trochę tą pacę metalową i delikatnie, żeby zaprawa nam się nie przyklejała, delikatnie ją wygładzamy. Naprawdę, ale musimy co chwilę moczyć. I znów, nie chcę, żeby sterczały takie nierówności, żeby raczej nam powstały takie delikatne wgłębienia. Taki efekt chciałbym osiągnąć i dlatego trzeba się delikatnie z tym pobawić. Nie dusicie zbyt mocno. O, coś takiego. Cały czas moczycie. Możecie oczywiście używać spryskiwacza i popryskać tą powierzchnię, ale ja akurat tutaj nie dysponuję. O! Myślę, że już więcej nie będę nic kombinował. Jest w porządku. Taki efekt osiągnęliśmy na tą chwilę. Proszę, zobaczcie. Poczekamy na przeschnięcie masy na tyle, że będzie można położyć na tym jakąś listwę i będziemy wycinać później poszczególne cegiełki. No i minęły 2 godzinki. Masa jest w tej chwili już na tyle sucha, że nie klei się do rąk, ale cały czas można jeszcze tutaj dziurę, że tak powiem, zrobić.
No i teraz pokazuję z bliska. Zobaczcie, pierwszą fugę już wyciąłem. Bardzo ładnie idzie. To jest przyrząd, którym wycinam. Zwykły drut spawalniczy, spłaszczony troszeczkę. Jeżeli Państwo będziecie mieli ochotę zobaczyć, jak to zrobić, to naprawdę nic trudnego i każdy z minimalną wyobraźnią coś takiego zrobi, ale mogę wstawić film i Wam pokazać. I zobaczcie, wagę jak położę, nic się już nie odznacza, ale dziury można zrobić. O, tu macie przykład, że dziurę można zrobić. To jest bardzo fajna, plastyczna masa. Pierwsza fuga zrobiona, równa odległość i zaznaczone równe odległości. Teraz tylko ustawię kamerę, przyłożę wagę i wycinamy fugę i już Państwu pokażę, jak tą fugę zrobić. Bardzo ładna, akurat trafiłem w punkt, bo przyznam się, że wyjechałem gdzieś załatwić jedną sprawę i akurat przyjechałem, wszystko jest w porządku. Dobra, wycinamy poszczególne cegiełki. Ok, wszystko nam ładnie przeschło, rozpoczynamy malowanie, zrobiłem już tu pierwszą próbę, nakładam 3 kolory. W pierwszej kolejności najciemniejszy kolor, a jak dobrałem kolory, żeby uzyskać kolor tej cegły? Wziąłem kawałek cegły, pojechałem do marketu, konkretnie do Castoramy, bo mam najbliżej i pani dobrała mi 3 kolory, taki jak ten plus 2 jaśniejsze i te 3 kolory będziemy wykorzystywać. Oddali gra sobie Lato z Radiem. Dzisiaj ostatni dzień audycji Lato z Radiem. Zawsze mi się Lato z Radiem kojarzy z wakacjami i zawsze z dzieciństwem. Dlatego uwielbiam tą audycję. I jak mamy lipiec, sierpień, zawsze słucham od rana Lata z Radiem. Gdziekolwiek mogę, to Lato z Radiem. Kiedyś byłem wielkim zwolennikiem Trójki, teraz to się troszeczkę zmieniło.
Przystępujemy do malowania. Przybliżam kamerę i będziemy malować. A jak? Będę malował gąbką. Pędzlem nie, ale to powiem w momencie, kiedy przybliżę kamerę. Dlaczego nie pędzlem, dlaczego gąbką. Rozpoczynamy. Ciekawe, co wyjdzie. Tak jak mówiłem, najciemniejszy barwnik. W momencie, kiedy nałożę ten barwnik najciemniejszy i on wyschnie, wtedy będziemy bazować jeszcze na... O, zobaczcie, tak ustawiłem. Całą płaszczyznę pokrywam tym ciemnym barwnikiem, a te będą służyły tylko do zrobienia takich potocznie nazywanych mazów, takich akcentów kolorystycznych. To odkładam. I jedziemy. Gąbka dlatego, żeby nie pomazać fugi. W momencie, kiedy użyję pędzel i będę malował pędzlem, mogę pobrudzić fugę, a tego bym nie chciał. No to zaczynamy. Bardzo ładnie się maluje gąbką. Oczywiście trzeba zachować trochę ostrożność. Nie przejmujcie się niedociągnięciami. Jak spojrzycie na cegłę, cegła nie jest idealna. Nie jest idealnie pokryta kolorystycznie. Więc jeżeli coś Wam tu nie wyjdzie, nawet jeśli zostaną Wam takie niedoróbki, to nic. Momencie powiem jeszcze, to było w tej takiej finałowej dziesiątce, propozycja Państwa była naprawdę bardzo, bardzo dużo. Oczywiście dziękujemy. Dzisiaj na Facebooku i w naszych SMS-ach też poprosimy o wspomnienia tegorocznym latem. Mogą Państwo zdjęcia, bo przecież spotkaliśmy się z Państwem wiele razy. Za nami wielka trasa odbytowała Tanzanii, byliśmy w 10 miejscowościach. Fantastyczne koncerty, fantastyczne spotkania, bardzo dużo zdjęć, filmików również, a zatem dzisiaj tak bardzo, bardzo wspominkowo. No i troszeczkę Pan jeszcze dla Państwa dzisiaj przygotowaliśmy. Powiedziałam na początku takiego ogólnego podsumowania, że nasi reporterzy przejechali około 40 000 km. No dobrze, pierwsza warstwa przeschła ładnie. Przypominam, wykorzystaliśmy taki kolor, tak jak tutaj widzicie. Postawię go. I teraz będziemy robić delikatne smugi, wykorzystując dwa jaśniejsze kolory. Tego już odstawiamy, ten jest niepotrzebny i zaczynamy. Naprawdę delikatne smugi. Tutaj zobaczcie, jaka jest różnica między jednym kolorem a drugim. O, tu możecie to zaobserwować. I taką suchą gąbką bawimy się w nanoszenie delikatnych smug. Pamiętajcie, że cegła nigdy nie jest praktycznie idealna. Mówię tutaj oczywiście o takim efekcie starej cegły. I oczywiście uważamy, żeby nie pobrudzić fug, które zobaczcie, jakie nam się zrobiły ładne, szare. No i ostatni kolor, pośredni, delikatne, takie tylko smugi, nic więcej. Mniej więcej coś takiego, gdzieniegdzie, takie trochę wyeksponowanie nierówności. Oczywiście możecie sobie zamienić kolejność farb, to jest sprawa indywidualna. Ja wybrałem taką kolejność i taką kolorystykę, a co Państwo zrobicie, to już tylko zależy od Was. Zobaczcie, jak ładnie nam się uwydatniły te wszystkie nierówności.
Taki efekt udało mi się osiągnąć, wykorzystując zaprawę klejąco-zbrojącą do steropianu i farby, które zamówiłem w Castoramie. To wszystko jest bardzo proste i naprawdę wychodzi dużo taniej niż oryginalna płytka cegiełka ścienna. A w najbliższym czasie zabieram się za zrobienie całego warsztatu i też będziesz mógł zobaczyć. Zapraszam na film.